Vigo Service TV, dzień dobry Państwu, witam z mojego warsztatu, witam z Poznania, przesyłam pozdrowienia z Poznania. Nie wiem, z jakich regionów kraju Państwo mnie oglądacie, a może ktoś ogląda za granicą. Nigdy nie pytałem się, czy ktoś z Państwa ogląda mnie za granicą. Jeżeli tak, to bardzo proszę, napiszcie w komentarzu. Będzie mi bardzo miło i pozwoli mi to mieć taki pogląd na zasięgi, aczkolwiek z tymi zasięgami to jest naprawdę różnie. Ale jeśli macie ochotę, napiszcie, gdzie mnie oglądacie. Drodzy Państwo, dzisiaj problem. Tak jak mówiłem, witam Was w moim warsztacie. Od samego rana robię dla mojego syna kratę, która tutaj leży na ziemi. Może zaraz Wam pokażę. To jest krata ozdobna do okna, dlatego że mój syn miał próbę włamania i chcemy to okno w taki sposób zabezpieczyć. Wiem, że niektórzy z Państwa powiedzą, że lepsze byłyby rolety antywłamaniowe, no ale mój syn postanowił, że chce mieć taką kratę, więc ja tą kratę mu zrobię. Nie wiem, jak wyjdzie, zobaczycie wszystko na filmiku następnym. Ale dzisiaj mam problem, bo w związku z tym, że krata jest z metalu i ma bardzo dużo małych elementów, muszę wykonać bardzo dużo cięć, docięć, muszę docinać płaskowniki, pręty zbrojeniowe. I oczywiście wykorzystuję do tego szlifierki kątowe, potocznie zwane gumówkami. I wiecie co? Dzisiaj jakiś pech po prostu, bo dwie szlifierki, które mam tutaj ze sobą w warsztacie, szlifierki Makity, tak się zblokowały w czasie cięcia, że po prostu nie można odkręcić. Nie można odkręcić ani specjalistycznym kluczem, ani czymś takimi szczypcami. Nie można odkręcić i już mnie szlak bierze. Mógłbym jechać do domu i przywieźć następne dwie szlifierki, które mam, ale może wykorzystajmy sytuację i pokażę Państwu, jak ja radzę sobie z takimi problemami. Zaraz powiem coś dokładnie, bo pokażę Państwu z bliska. Jedną szlifierkę mam już tutaj przykręconą, mam zdemontowaną obudowę, zaraz zobaczycie. Zdemontowaną obudowę, chwyciłem dwoma zaciskami stolarskimi, ona bardzo stabilnie przylega do stołu i postaramy się, używając piłkę do metalu, wyciąć tą zblokowaną tarczę. Oczywiście wyłamałem wszystko do końca i będziemy ją wycinać i to spowoduje, że będziemy mogli odkręcić to kółko. Pokazuję z bliska. No właśnie, zobaczcie, jedna szlifierka przykręcona, jeden zacisk stolarski jest po to, żeby zblokować kółko, a drugi zacisk stolarski, żeby przymocować do stołu. To jest szlifierka, może zaraz ustawię statyw i zobaczycie, że nie można zupełnie tego odkręcić, zarówno kluczem, jak i tym kluczem specjalistycznym, szczypcami znaczy się. Mógłbym Państwu, właściwie nie ma sensu, żebym pokazywał Wam, że nie można odkręcić, bo po cóż miałbym to robić w taki sposób, gdybym mógł odkręcić. No, musicie mi uwierzyć na słowo, że tarcza jest zblokowana. No i za chwilę będziemy próbowali w tym miejscu tą tarczę wyciąć. Grubość brzeszczotu jest troszeczkę mniejsza niż ta przerwa, która tutaj jest, a ta przerwa jest spowodowana tym, że została resztka tarczy w środku i dlatego powinniśmy, wycinając tą tarczę, spowodować, że wszystko będzie można ładnie odkręcić. Dobra, ja ustawiam aparat i pokażę Państwu, jak ja to robię, a tutaj zobaczcie, tu jest ta krata, która powstaje dla mojego syna, z takim motywem roślinnym. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajna krata. Takie malutkie, no może górnolotnie to brzmi, takie malutkie metalowe dzieło sztuki. Dobra, bierzmy się do roboty.
Ja oczywiście wiem, że jest o wiele lepszy sposób, ale nie mogę go tutaj wykorzystać, dlatego że nie mam takiego urządzenia jak regulator obrotów. Bo jeżeli Państwo posiadacie u siebie w domu, w warsztacie regulator obrotów, to możecie spokojnie szlifierkę kątową wkręcić w imadło albo przymocować do stołu, tak jak ja tutaj mocuję, i normalnie tą szlifierkę włączyć. Po włączeniu oczywiście musimy ustawić te obroty na takie bardzo delikatne i wówczas nie musicie piłować w taki sposób, tylko przykładając brzeszczot, ładnie ten brzeszczot wcina się i wycina tą tarczę, która jest w środku ułamana, zblokowana. Dlatego wiem, że takich komentarzy się pojawią. Tak, wiem, że można zastosować regulator obrotów, ale nie mam tutaj. Kiedyś próbowałem wykorzystać ściemniacz do światła, który miał posłużyć jako regulator obrotów. I powiem Państwu, że nie do końca się to sprawdziło. Silnik w szlifierce buczał, a nie chciał ruszyć. Raz ruszył, raz nie. Dlatego ściemniacz do świateł się nie nadaje. Ja uważam, chyba że Państwo macie jakieś inne doświadczenia. W każdym razie dzisiaj zrobimy to tym sposobem. No dobrze, słuchajcie, myślę, że już mamy. Zaraz Wam pokażę z bliska. Tarcza jest nacięta, jakby delikatnie wycięta. Myślę, że nie na całą grubość tej tarczy, w sensie nie do samego końca tego trzpienia, ale mamy to w koło nacięte i spróbujemy odkręcić. Zaraz to rozbiorę tutaj. Ten jeden zacisk stabilizujący, drugi zacisk. I za chwilę spróbujemy odkręcić. Chwycę sobie tym kluczem, ale najpierw Wam pokażę, jak to jest nacięte. Zobaczcie, nie wiem, czy to widać. Rowek jest nacięty. Na całości jest nacięte. I spróbujemy odkręcić. Z tyłu blokada. Zblokujemy kółko. Wezmę ten klucz, zacisk czy szczypcę i jedziemy. I poszło. Tak to wygląda. I zaraz Wam pokażę to, co się zblokowało. Zdejmiemy. O. I tak mamy w tej chwili po nacięciu. Praktycznie nie jest w ogóle uszkodzone. To, co nam zblokowało, mamy zdemontowane. I możemy dalej działać. Ok, była to taka przymusowa przerwa w pracy. Za chwilę się biorę za tą drugą, bo też nie można jej odkręcić. Przedtem oczywiście, musimy wyłamać. No bo skoro nie można odkręcić, to już nie uratujemy tej tarczy. Wyłamujemy tą tarczę. Wszystko trzeba dokładnie oskubać. I tak samo przymocować do stołu jak tą pierwszą i wszystkie te czynności powtórzyć. Tej drugiej już nie będę pokazywał, bo tak jak mówiłem, wszystko jest dokładnie tak samo. Ja się biorę za robotę. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Mam nadzieję, że jeżeli taki problem Wam się przytrafi, to już będziecie wiedzieć, jak to zrobić. Oczywiście trzeba delikatnie. Trzeba to zrobić tak, żeby nie uszkodzić tego mocowania. I to wszystko. Vigo Service Poznań, Vigo Service TV. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na inne moje filmy. I tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzach, gdzie mnie oglądacie. Czy ktoś z Was ogląda mnie za granicą naszego pięknego kraju? Będzie mi bardzo miło, jak napiszecie. Trzymajcie się. Pozdrowienia z Poznania, Vigo Service TV. Cześć!